oto mecenasi Układu Otwartego. EcoVoltis. Firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty. Niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Ukrainie, o Polsce w specyficznym miejscu. Jestem gościem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, a ze mną jest szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzisiaj w Gdyni, chociaż na co dzień w Warszawie. Dzień dobry, minister Jacek Siewiera. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy rozmawiać o Ukrainie, o ataku rosyjskim, zwłaszcza rakietą dalekiego, to międzykontynentalną Rubież i o atakach ukraińskich, atakami na Rosję, ale zacznę, jeśli pan pozwoli, od jednego pytania. Wyjaśnimy, czy pan będzie dalej zajmował się sprawami bezpieczeństwa, czy pan ma zamiar startować w wyborach prezydenckich? Nie, panie redaktorze, nie zamierzam. Nie zamierzam, to jest ostateczna pańska decyzja. Nie zamierzam startować w wyborach prezydenckich 2025. Chciałbym, żeby to jasno wybrzmiało. Ja już kilka razy się do tego odnosiłem. Za każdym razem takie spekulacje, zwłaszcza w tak trudnym czasie, one utrudniają mi na co dzień pracę. Rzeczywiście pozostaję szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego na nadchodzący czas, a na 2025 rok mam już przygotowane plany, długo odwlekane. Jest to... Czy jakieś inne wybory? Czy... Nie, w tym wypadku nie. Jest to grant badawczy, takie stypendium dla pewnego wybranego grona absolwentów Uniwersytetu Oksfordzkiego, finansowane przez Uniwersytet Oksfordzki Clarendon Scholarship. Kilkuletnie na kontynuację badań. Czy pan wcześniej studiował na Oksfordzie? Tak. Na Uniwersytecie Oksfordzkim studiowałem w ramach takiego programu Strategy and Innovation. To było powiązane ze służbą wojskową. Znaczy, w czasie, gdy zostałem skierowany do realizacji obowiązków w NATO Science and Technology Organization, czyli takiej części Sojuszu Północnoatlantyckiego, która skupia naukowców z obszaru bezpieczeństwa. To jest organizacja, która zresztą sama o sobie mówi w strukturach Sojuszu jako organizacji, która ma zapewnić przewagę technologiczną wobec przeciwników Sojuszu. I na tym się skupia, zarówno w obszarze doktrynalnym, to jest dobry moment, medycznym. żeby porozmawiać, żeby przejść do głównego tematu naszej rozmowy, czyli rosyjskiego ataku rakietą międzykontynentalną. Były rozmaite podejrzenia, co to jest za rakieta. Teraz zdaje się wiadomo, że to jest rakieta Rubież, tak? Która ma zasięg między 2 a 6 tysięcy kilometrów. Co ten atak oznacza? Co Rosjanie chcieli powiedzieć? Czy to jest początek czegoś większego, pańskim zdaniem? Przede wszystkim mamy do czynienia z wojną, więc mówienie o znaczeniu takich działań, gestów ze 100% pewnością jest absolutnym błędem. Natomiast bez wątpienia to był atak o bardzo znaczącym charakterze. I to zarówno na polu technicznym, jak i na polu strategicznym, rozumianym jako pewna forma sygnałowania w ramach doktryny obronnej czy drabiny eskalacyjnej, no i na polu politycznym. Myślę, że na każdym z tych musielibyśmy się skupić po kolei, troszeczkę czasu poświęcić na zrozumienie tej materii, wyjaśnienie tej materii, żeby móc w sposób kompetentny odpowiedzieć na pytanie, co to oznacza. No to omówmy to. Tu w Układzie Otwartym mamy na to czas i po kolei przejdźmy takie wszystkie elementy. Zacząć należy od tego, czym dokonano samego uderzenia, bo to
środek, który został wykorzystany rzeczywiście po raz pierwszy w warunkach bojowych. Nie do końca wiemy, czy mamy do czynienia z rakietą RS-26 Rubież, czy mamy do czynienia ze starszym typem albo produkowanym w innych krajach i dostarczonym do Federacji Rosyjskiej, czy mamy do czynienia z nową bronią, o której mówił w trakcie tego niezapowiedzianego wystąpienia publicznego Władimir Putin w dniu wczorajszym, czyli z tą rakietą Oresznik. Ważne jest to, że jest to środek rażenia, jest to rzeczywiście rakieta balistyczna o zasięgu pośrednim. Jest to pośredni środek rażenia w wymiarze strategicznym. Teraz co to oznacza? To oznacza, że jest to specyficzny rodzaj środka napadu powietrznego. Wcześniej regulowany w ubiegłych dekadach na skutek ewolucji technologii rakietowej, na skutek ewolucji doktryny wojennej Sojuszu Północnoatlantyckiego i Związku Sowieckiego, w czasach Związku Sowieckiego w Europie, regulowany później traktatem START. Użycie tego typu środków bojowych było ograniczone na zasadzie obopólnego konsensusu ze względu na bardzo niebezpieczny i specyficzny charakter tych środków bojowych, tych rakiet pośredniego zasięgu. One rzeczywiście mają zasięg od 500 do 5000, 5500, w zależności od rodzaju założonej głowicy i masy tej głowicy, ale istotą niebezpieczeństwa albo powagi użycia tego środka jest czas, w jakim ten środek jest w stanie osiągnąć cel. Ta rakieta podróżuje z ogromną prędkością, 8, 9, nawet 10 Mach, po trajektorii, która jest trudna do zastosowania jakichkolwiek przechwyceń przez nowoczesne środki przechwytujące systemy SMPT czy Patriot, a jednocześnie jest to prędkość tak duża, że umożliwia rażenie celów w bardzo krótkim czasie. A czy Patriot jest w oznacza? stanie zestrzelić, namierzyć i zestrzelić tą rakietę, czy nie? Nie. A czy Systemy cokolwiek jest w Patriot- stanie... Czy co, jesteśmy w ogóle bezbronni? Musimy tutaj bardzo ostrożnie dobierać słowa. Poruszamy niezwykle delikatną, wrażliwą materię, o której musimy sobie jeszcze powiedzieć bardzo stanowczo, że do tej pory świat nie był świadkiem wykorzystania pocisku balistycznego o charakterze uderzenia pośredniego w działaniach bojowych, tak jak teraz. Więc jest to niewątpliwie pewien nowy rozdział tej wojny, ale również w ogóle W historii świata. historii wojen. No. I teraz. Współczesne środki zwalczania napadu powietrznego, takie jak zasięg średni, Patriot i wymienione na przykład SMPT, nie są w stanie przeciwdziałać tym rakietom. Z dwóch powodów. Po pierwsze, ze względu na szybkość ich przemieszczania się. Po drugie, na bardzo krótki czas od momentu wystrzelenia do osiągnięcia celu. Czy istnieją systemy przechwytywania? To jest obszar objęty bardzo, bardzo poważną tajemnicą technologiczną Stanów Zjednoczonych, czy są w stanie wykrywać, przechwytywać tego typu uderzenia. I teraz, jeśli chodzi o pociski balistyczne międzykontynentalne, o taki typ pocisku był podejrzewany właśnie ten, który spadł na Dniepr w dniu wczorajszym, to tego typu pociski istnieją systemy, które dają możliwość przechwytywania i zniszczenia tego pocisku, ponieważ on podróżuje po, powiedzmy, względnie przewidywalnej trajektorii i daje czas na to, by w podróży międzykontynentalnej móc przeprowadzić jego częściowe przechwycenie i zniszczenie. Mówię o częściowym, dlatego że w większości symulacji wykonywanych w czasach Związku Sowieckiego tych rakiet używano w atakach saturowanych niejednokrotnie bardzo wiele. Ten czas był Co to czasem, jest który... atak saturowany? Atak saturowany to atak przeprowadzany tak jak między innymi te, które są realizowane z wykorzystaniem różnych środków bojowych na Ukrainę. Czyli państwo zaatakowane dysponuje jakimś arsenałem środków przeciwlotniczych, obrony przeciwlotniczej, żeby przełamać tą obronę przeciwlotniczą, czyli wykorzystać amunicję do oddania strzału, a później uderzyć już w momencie, gdy zostaną wykryte środki obrony przeciwlotniczej lub zostaną opróżnione z rakiet,
dopiero dokonać ataku na wyznaczone cele, stosuje się atak z wykorzystaniem w tym samym czasie dużej ilości rakiet. Nie pojedynczych, precyzyjnych uderzeń, tylko dużej ilości rakiet. Z założeniem, że 30, 40, 60% z tych rakiet zostanie zniszczonych. Ukraińcy mieli przez pewien czas bardzo wysoki odsetek skuteczności niszczenia środków napadu powietrznego, ale część z tych rakiet osiągnie swój cel. Bardzo często stosowaną też metodą jest stosowanie pustych głowic albo głowic betonowych, które mają wzbudzić obronę przeciwlotniczą, zużyć środki przechwytujące, rakiety, Te przeciwrakiety. środki przechwytujące są bardzo drogie też. Oczywiście, że tak, żeby utorować drogę tym właściwym rakietom. Ale cały czas teraz mówimy jeszcze o działaniach w obszarze uderzeń o charakterze taktycznym rakietami, głównie manewrującymi, wystrzeliwanymi z nadmorza Kaspijskiego, z użyciem bobowców strategicznych, z tym, co mieliśmy do tej pory do czynienia. Rakieta międzykontynentalna to jest środek strategiczny, który stworzony został do konfrontacji, po pierwsze globalnej, po drugie pomiędzy mocarstwami jądrowymi, po trzecie w okresie zimnej wojny i stał się zarówno najostrzejszym przejawem konfrontacji mocarstw jądrowych, z drugiej strony poniekąd stabilizatorem tamtego porządku. Bo w ramach rozwoju doktryn jądrowych obu mocarstw, Związku Sowieckiego i Stanów Zjednoczonych, przez czas Pentomic Division, przez czasy, w którym to masą dysponował Sojusz Północnoatlantycki, później masą dysponował Związek Sowiecki, Sojusz przeniósł ciężar na odstraszanie właśnie jądrowe. Ostatecznym wnioskiem była doktryna, która uświadamiała obu stronom potencjalnego konfliktu taki konsensus assured mutual destruction, czyli doktryna, która zakładała w zasadzie Można nawzajem uruchomieniu się zniszczyć kompletnie. tak, całkowitego Więc jak ty to użyjesz, unicestwienia to ja tego przeciwnika użyję. w momencie użycia tego typu rakiet. I to był moment, w którym w zasadzie rozmowy o wykorzystaniu przeciw mocarstwom jądrowym rakiet interkontynentalnych z głowicami strategicznymi dobrnęło do kresu, w którym trudno było mówić o dalszym rozwoju doktryny, no bo żadna wojna nie może mieć na celu zniszczenia całego globu kilkukrotnie. Dziś mamy do czynienia z sytuacją nieco inną. To znaczy rakieta pośredniego zasięgu, nie międzykontynentalna, kiedyś opisywana w doktrynie rosyjskiej jako eurostrategiczna, czyli rakieta, która ma razić cele z terytorium Federacji Rosyjskiej w Europie, została wykorzystana w sposób konwencjonalny, w sposób testowy, ale niewątpliwie w sposób bardzo niebezpieczny. Dlaczego te rakiety są tak niebezpieczne? Pewnie nie chciałbym już wchodzić w historię aż tak bardzo, ale znany jest opinii publicznej, akademikom, politykom, przynajmniej jeden incydent, w którym byliśmy bardzo blisko konfliktu jądrowego na skutek pomyłki. W przypadku uderzeń i symulowanych ataków albo ataków, które są prawdziwe i wynikają jednak z pomyłki, a to jest możliwe, nawet na takim poziomie to jest możliwe. W przypadku interkontynentalnych rakiet jest czas na to, by tą pomyłkę wyjaśnić. Jest czas na to, by podjąć reakcję obronną i jest czas na to, by tą pomyłkę wyjaśnić. Na przykład nieintencjonalność takiego działania. W wypadku rakiet pośredniego zasięgu, podróżujących z prędkością, jak sobie powiedzieliśmy, 9 Mach, na dystansie europejskim ten czas jest tak krótki, nie ma czasu na podjęcie jakichkolwiek w wyniku pomyłkowego działania, nie ma czasu na podjęcie jakichkolwiek działań wyjaśniających. I nie ma również środków do tego, by taki atak zwalczyć. Jeszcze nie powiedzieliśmy jednej Tyle rzeczy, sobie powiedzmy że ta rakieta może przynosić ładunki jądrowe. Tak. Ta rakieta do tego była projektowana. Teraz ona nie przeniosła. Ona teraz nie przeniosła, natomiast rakiety balistyczne o takim charakterze projektowane były pierwotnie do tego, by przenosić ładunki jądrowe. Są zbyt kosztowne do tego, by wtedy, gdy były projektowane, uwzględniać tylko i wyłącznie ładunki konwencjonalne i rażenie celów konwencjonalnych. Dziś to się też zmienia. Tyle, wydaje mi się, należy powiedzieć, jeśli chodzi o
kwestię techniczną. No to I wyjaśnijmy, co to- reasumując, rakiety pośredniego zasięgu są szczególnie niebezpieczne ze względu na tą szybkość i bardzo krótki czas od momentu wystrzelania do osiągnięcia celu, zwłaszcza na krótkich dystansach. A to był stosunkowo I krótki dystans. Mimo, że Zaraz daleki, do tego to... przejdziemy. Zaraz przejdziemy właśnie do kwestii tej, nazwijmy to operacyjnej, nie technicznej, tylko operacyjnej, czyli dystansu i tego, co on znaczy, co było celem także. I te środki pośredniego zasięgu, ze względu na te dwie cechy, były tak niebezpieczne i tak niestabilne w systemie, w architekturze bezpieczeństwa odstraszania jądrowego, że były regulowane umową dwustronną mocarstw jądrowych, między innymi regulacją START, która ograniczała ich zastosowanie, która została pogwałcona przez stronę Federacji Rosyjskiej i wypowiedziana przez stronę amerykańską w ostatnich latach. Skutek między innymi widzimy dzisiaj. Jeśli chodzi o aspekt techniczny, to tyle. Teraz ten drugi, dotyczący sposobu wykorzystania tej rakiety. Ona została wykorzystana nie na pełnym dystansie 5000 kilometrów. Wówczas jeszcze byłaby możliwa do przynajmniej zauważenia. Ona została czasu. wykorzystana na dystansie najprawdopodobniej około 1000 kilometrów. W zależności od tego, skąd została wystrzelona, tam w grę wchodzi kilka lokalizacji stosunkowo nieodległych od siebie. 1000 kilometrów dla takiej rakiety to jest dystans niezwykle krótki. Ile Czas to jest, jaki to jest czas? liczony w minutach. Liczony w minutach. Nie chciałbym spekulować, bo łatwo jest, nie wiedząc, jaka rakieta dokładnie została użyta, a wiemy, że jest to rakieta albo nieznana, albo bardzo mało znana, bardzo łatwo jest popełnić błąd. No, ale są to Ale to minuty. nie jest taka sytuacja jak Iran, który wysyłał rakiety, które sobie leciały Mamy przez godzinę kilka albo godzin, kilkadziesiąt tak, minut, nie. I całemu światu mówił, zobaczcie, nasze rakiety lecą. Na tak ze- krótkim dystansie Tak. mówimy o kilkunastu kilkunastu minutach. Nawet do kilkudziesięciu minut ten dystans jest dłuższy. Dlatego są tak niebezpieczne. I teraz co do samego sposobu użycia. Musimy odnieść się do sposobu używania środków jądrowych, bo nie można ich rozpatrywać tylko przez pryzmat głowicy jądrowej, bomby albo rakiety, która uderza ładunkiem jądrowym. Środki przenoszenia ładunków jądrowych są elementem systemu sygnałowania. Nie ma dobrego polskiego odpowiednika na to sformułowanie. To jest taka komunikacja, Signaling. tak? Znaczy wysyłamy, ja przeciwniku czy zachodnim świecie coś ci mówię. Tak. Ja cię w pewien sposób informuję albo ostrzegam poprzez swoje działanie, co chcę osiągnąć. I co pańskim zdaniem Władimir Putin chciał powiedzieć prezydentowi i przyszłemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych i To jeszcze zanim do prezydentowi tego, co Ukrainy? chciał powiedzieć, to spróbujmy wyjaśnić, jak działa to sygnałowanie. Bo to jest pewna praktyka ukuta od czasu, gdy ludzkość dysponuje bronią jądrową. Ona obejmuje doktryny odstraszania jądrowego Stanów Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii, wszystkich mocarstw jądrowych, które nią się posługują i pewnych zwyczajów, to nie są pisane prawa, ale to są pewne zwyczaje posługiwania się bronią jądrową. Dla przykładu, nie chcę się odnosić może bezpośrednio do konkretnych dat, ale taka kolejność, takie wydarzenia mają miejsce na co dzień. A w konkretnych datach ulegają pewnej eskalacji. Taka eskalacja wygląda w ten sposób, że w ramach sygnałowania państwo dysponujące środkami odstraszania o charakterze jądrowym w swojej dyspozycji w momencie powstania istotnego zagrożenia, które identyfikuje jako potencjalne zagrożenie. To może być agresja w innej części świata, to może być agresja na jego zamorskie terytoria, to może być również na przykład nietypowy manewr środkami przenoszenia broni jądrowej przez przeciwnika. Używa najczęściej dwóch różnych ramion doktryny odstraszania. Jedna to jest kwestia użycia lotnictwa, druga to jest kwestia użycia marynarki wojennej i okrętów podwodnych zdolnych do przenoszenia broni. Pierwszym krokiem jest na przykład zgrupowanie samolotów zdolnych do przenoszenia. Przecież te bazy, w których one stacjonują, są z reguły przeciwnikowi znane. Ich przebazowanie do miejsc składowania broni jądrowej. To jest W pierwszy odpowiedzi sygnał na to często. działanie... Tak. To, nie chcę mówić, że Na to tej jest drabinie zupełnie to jest pierwszy. ten
pierwszy albo drugi szczebel. Tak, bo on nawet odbywa się przy ćwiczeniach, które wcześniej są zakomunikowane. Takimi ćwiczeniami po stronie natowskiej są na przykład ćwiczenia Steadfast Noon, gdzie samoloty są wykorzystywane do tego, by wykonać takie ćwiczeniowe, symulowane uderzenie rakietowe. W różnych terytoriach, w różnych częściach Europy i świata. Transatlantyckiego świata. Tego typu przemieszczenie jest robione w taki sposób, by ono było widoczne i zrozumiałe dla drugiej strony. Ono jest z reguły widoczne i ono jest interpretowane. Druga strona z reguły podejmuje właściwe działanie po swojej stronie, odpowiadające jakby na to, na ten sygnał. Podobnie to wygląda na przykład na granicy w przypadku pograniczników. W tych krajach, w których występują, ale nawet nie tylko w tych, na których występują napięcia na granicy. Łatwo zauważyć, to odbywa się w obwodzie królewieckim na Zalewie Wiślanym bardzo często, że w momencie, gdy nasze poduszkowce wychodzą spod oddziału Straży Granicznej na patrol i wypływają z bazy na wody zalewu, natychmiast po drugiej stronie granicy, wydzielonej takimi bojkami, pojawia się patrol z łodzią pontonową, z RIB-em po stronie rosyjskiej, który obserwuje działania naszych pograniczników. Podobnie wygląda sytuacja na granicach lądowych. W obszarze użycia doktryny jądrowej funkcjonuje to podobnie. Następnym krokiem jest na przykład wykonanie lotu nieuzbrojonych samolotów według określonego planu. Następnym jest na przykład wyjście z portów okrętów podwodnych zdolnych do przenoszenia broni jądrowej w liczbie, w której wcześniej nie wychodziły. Na przykład z reguły operują 2, a w momencie, gdy dochodzi do kolejnego etapu eskalacji, takiego sygnałowania, bo to nie jest eskalacja, takiego sygnałowania, równolegle wychodzą 2 kolejne okręty na pozycję w stopniu zrozumiałym w dalszym ciągu dla przeciwnej strony, na pozycje, które są łatwe do zidentyfikowania, czyli idą w wynurzeniu. Kolejnym etapem, gdy po tamtej stronie odbędzie się kolejny prowokacyjny ruch albo podnoszący poziom sygnałowania, jest wejście tych okrętów w zanurzenie i w ciszę radiową. W taki sposób by niemożliwe było ustalenie, skąd potencjalne wystrzelenie, i to już jest bardzo niebezpieczny moment. W taki sposób, żeby niemożliwe było ustalenie, na przykład skąd taki pocisk interkontynentalny zostałby wystrzelony. I teraz, ten zwyczaj, tak jak mówię, nie ma na to umów. To jest pewna praktyka wypracowana przez dziesiątki lat w architekturze bezpieczeństwa globalnego między mocarstwami globalnymi. Ta praktyka nigdy nie była świadkiem wystrzelenia pocisku w celach bojowych, nawet bez głowicy jądrowej. Ale ustaliliśmy, że nawet środki bez głowic jądrowych są elementem tego sygnałowania. I niewątpliwie dzisiaj wczoraj mieliśmy do czynienia z działaniem w ramach tego sygnałowania. I to jest pierwszy raz w historii. Użycia bojowego Świata. pocisku Mamy piękną mapę za sobą, międzykontynentalnego. ja to trochę nieprzypadkowo. Użycia międzykontynentalnego pocisku w działaniach bojowych w taki sposób, tak, po raz pierwszy. Co Władimir Putin chciał powiedzieć? Z jednej strony jest to na pewno element wywarcia presji na państwa zachodnie. Myślę, że tych komunikatów było tu co najmniej kilka. Powiem najpierw o tym, co wydaje się, że mogło być treścią i intencją, a potem dopiero jaki efekt powinno to wywrzeć i czy powinno wywierać. W ramach takiej nie sposób nie zauważyć koincydencji pomiędzy zmianą doktryny odstraszania jądrowego, która została rozszerzona, ten próg użycia broni jądrowej został obniżony, a Dzień wykorzystaniem, wcześniej. tak, podpisanie miało miejsce dzień wcześniej. Prace trwały około 3 miesięcy nad tą doktryną. I ona jest aktualizowana dość rutynowo w Federacji Rosyjskiej. Ale była to też jasna odpowiedź na decyzję prezydenta Stanów Zjednoczonych o
zezwoleniu Ukraińcom na ataki na tereny Federacji Rosyjskiej. Tak, Rakietami zresztą w dalekiego tym zasięgu. wczorajszym wystąpieniu było to wprost powiedziane. Użyte zostały również przez prezydenta Federacji Rosyjskiej takie słowa, które wskazywały na taką, w jego przekonaniu, doniosłość tych zdarzeń. Mamy do czynienia z globalizacją tego konfliktu, tak, i uczestnictwem innych państw. To działanie w takim bardzo prostym rozumieniu należy rozumieć jako element wojny kognitywnej. To znaczy wywierania presji, zgodnie z tą regułą, iż broń jądrowa jest najskuteczniejsza, zanim zostanie użyta. Wywierania presji, zwłaszcza na kraje europejskie, do zmiany polityki wsparcia wobec Kijowa. Dlatego właśnie wykorzystany został pocisk eurostrategiczny, według doktryny kiedyś Związku Sowieckiego, czyli taki, który razi tylko w obszarze europejskim. Jaki to może mieć skutek w Europie? No, na pewno przywódcy, na pewno obywatele rozumieją, że potencjalna wojna, a co za tym idzie również porażka Ukrainy w tej wojnie, nie ograniczy swoich skutków jedynie do frontu i Europy centralnej i wschodniej. Tylko niestety będzie dotyczyła również tego dość komfortowego i gwarantowanego bezpieczeństwem stylu życia, jakie zachodnia Europa dziś prowadzi. Mówiąc bardziej wprost, Putin pokazał, że mam takie narzędzia, którymi mogę uderzyć w Paryż, Londyn, a nawet Lizbonę bez problemu. Tak. Jest to pewna forma demonstracji. Pokazałem wam, zobaczcie, jestem gotowy do tego. Pewną rzecz należy docenić, to nie jest dobre słowo, ale zauważyć. Federacja Rosyjska ma świadomość, jak niebezpiecznym narzędziem i z jak ryzykowną sytuacją miała do czynienia. Bo fakt, iż użyto czerwonej linii środków jądrowych, czy odstraszania jądrowego, z uprzedzeniem strony amerykańskiej o tym, że tego typu rakieta zostanie wykorzystana. Bo potem Putin powiedział tak, że 30 minut wcześniej powiadomił Stany Zjednoczone. Jest to również pewien element praktyki, o ile można mówić o praktyce w przypadku pierwszy raz używanego tego typu środka. No, jest to element, który uprzedzał to ryzyko związane z niezrozumieniem intencji. To, o którym sobie powiedzieliśmy na samym początku, że niestety te rakiety mają tak krótki czas od momentu wystrzelenia do osiągnięcia celu, że mogą zostać źle zrozumiane, intencje używającego, i mogą się spotkać na przykład z odpowiedzią już interkontynentalnym pociskiem balistycznym ze strony Stanów Zjednoczonych czy Sojuszu Północnoatlantyckiego na poziomie strategicznym. Już z głowicą. Czyli ta intencja była jaka? Co on powiedział tym samym? W moim przekonaniu jest to kwestia podkreślenia determinacji do zajęcia przede wszystkim wschodniej Ukrainy. Proszę zwrócić uwagę, że w tym samym czasie został opublikowany taki dokument, który w ramach administracji państwa rosyjskiego opisywał cel strategiczny Federacji Rosyjskiej na Ukrainie jako podział państwa na trzy strefy. części. Ze szczególnym uwzględnieniem i naciskiem na kwestię wschodniej Ukrainy. A jedną część zachodnią uznać, że nawet z Polską i z Rumunią trzeba uzgadniać, co zrobimy. W tym dokumencie jest tak napisane, natomiast jest to oczywiście forma również wojny kognitywnej i wciągania w taką dyskusję, która nie powinna mieć absolutnie miejsca i prawa bytu. Natomiast samo uderzenie rakietowe miało nastąpić w sposób bardzo szybki, właśnie z tych względów, o których sobie mówiliśmy, ale też cel, czyli Dniepr, miasto wschodniej Ukrainy, w zasadzie tuż przy granicy z... dosyć blisko linii frontu terenów zajętych przez Rosję. Tak, pokazywał poziom, w moim przekonaniu, aspiracji i dążeń dzisiaj o charakterze operacyjnym, ale też strategicznym w tej części Co to wojny. znaczy dla nas, dla zachodniego świata? Jaka powinna być na to odpowiedź? Na ile teraz powiedzmy do po prostu obywateli, widzów, czy mają się bardziej obawiać?
czy to jest realne zagrożenie, czy to jest tylko po prostu wysłany komunikat i szanse na to, że Putin posunie się dalej, są bardzo niskie. Użycie przez Federację Rosyjską broni jądrowej było limitowane w 2022 roku, gdzie Federacja Rosyjska rozważała taki krok przez Chiny. Zależność Federacji Rosyjskiej od Chin od tamtego czasu jedynie wzrosła. No, jest dużo większa niż była. Bez porównania większa. Więc wpływ decyzji, a nic nie wskazuje na to, żeby Chiny zmieniły swój sposób Wręcz postrzegania. przeciwnie, to nie byłoby w ich interesie. Zdecydowanie. Stąd też nadal nastawione są negatywnie do jakichkolwiek prób użycia broni jądrowej. Co innego, sygnałowania, takim mówimy w tym wypadku. I to, czy to nie jest też sygnał wysłany tak naprawdę do Donalda Trumpa? Ja mówię, no zaczynamy negocjacje, to my tak twardo gramy. Jest to na pewno sygnał polityczny wysłany do aktualnej administracji w Stanach Zjednoczonych, ale również i do przyszłej, która zostanie zaprzysiężona w styczniu, że Putin jest bardzo zdeterminowany i jest w stanie grać wysoko, zagrywać wysoko. No niewątpliwie po drugiej stronie będzie miał przeciwnika, który również taką grę grać umie. W przypadku Donalda Trumpa, a miały miejsce również sytuacje podobne w przeszłości, użycie bardzo ciężkich bomb, mieliśmy taki przypadek w trakcie pierwszej kadencji prezydenta Donalda Trumpa, gdzie w trakcie wizyty w Chinach została użyta ciężka bomba, żargonowo określana Mother of All Bombs, lotnicza na terytorium Afganistanu, o ile pamiętam. Był to również element takiego wywierania presji czy demonstracji. Podobnie należy czytać również ten gest, który został wykonany w dniu wczorajszym. I właściwą odpowiedzią ze strony Zachodu jest jedynie wspieranie w dalszym ciągu na tym poziomie, na którym jesteśmy, lub większym, albo w szczególności większym, strony ukraińskiej. Wspieranie w środkach bojowych, wspieranie ekonomiczne, wspieranie również w procesach Teraz o tym integracyjnych. wspieraniu i o tych atakamsach porozmawiam, ale jeszcze jedną rzecz. Jeżeli Rosjanie wysłali tą rakietę, nie wypełniono materiałami nuklearnymi, po raz pierwszy w historii wysłali taką rakietę, ona spadła w Dnieprze czy w okolicach Dniepra. Ona spadła nawet, wygląda na to z tych nagrań, które są niepotwierdzone, że ten proces spadania to był proces uderzania wielu głowic. To była wielogłowicowa rakieta, zresztą dla A strategicznych czy to nie jest ładunków dość powszechna. błąd rosyjski, ponieważ oni pokazali, co mają? Teraz te kawałki tego sprzętu, ten cały proces jest pewnie analizowany, rozumiem, przez wywiady państw natowskich. Jakby państwa natowskie uzyskały sporą wiedzę, czy to nie ma większego znaczenia? Czy coś jest błędem w trakcie wojny, pokazuje czas i wynik wojny. Więc, a ta wojna pokazuje, że skala nieprzewidywalności działań jest niewyobrażalna. Od samego początku szturm na Kijów, odepchnięcie Rosjan spod Kijowa, którego nikt nie przewidywał, potem odbicie części terytoriów, później fortyfikacje po stronie rosyjskiej, kolejne zwroty w tej wojnie są w zasadzie od samego początku skrajnie nieprzewidywalne, bo taka jest natura wojny. Jasne. Więc trudno powiedzieć o tym, czy to jest błąd. Niewątpliwie jest to bardzo poważna. To jest kwestia doktrynalna, czy mówimy tutaj o eskalacji, czy o poziomie sygnałowania. Ja skłaniam się do tego, by mówić tutaj o sygnałowaniu. Eskalacja zakłada użycie efektu na polu walki, czyli nowego środka z nowego poziomu drabiny strategicznej z uzyskaniem nowego efektu na polu walki. Tutaj mieliśmy w moim przekonaniu do czynienia z pewnym sygnałowaniem na poziomie strategicznym i politycznym również. Natomiast budowanie pozycji negocjacyjnej w taki sposób nie może być efektywne, bo wówczas takiemu szantażowi będziemy jako Zachód podlegać zawsze. Znaczy nie obawia się możemy pan, ustąpić. obserwując dotychczasowe zachowanie przywódców Zachodu, że to jest bardzo skuteczna metoda.
bo to zastrasza opinię zachodnią, opinię publiczną. Ta wywiera naciski na swoich przywódców, którzy mówią zakończmy tą wojnę, bo już mamy tego dosyć. Niestety jest to rodzaj prowadzenia walki, który z użyciem nie wprost środków bojowych bardzo często uzyskuje swój efekt polityczny. A to efekt polityczny jest celem prowadzenia wojny. Tak, zgadzam się, że jest to sposób prowadzenia walki, który Federacja Rosyjska zna, umie nim się posługiwać i w swojej doktrynie wojennej stosowała go od niemal zawsze. Czyli- Jaki będzie tym razem skutek? Proszę zwrócić uwagę, że od samego początku tej wojny forma wywierania presji na kraje Zachodu, granie na podziały, na jego defragmentację była elementem strategicznej gry Federacji Rosyjskiej. I ona przyniosła póki co porażkę. Znaczy mamy zwiększone uczestnictwo NATO, mamy zwiększoną partycypację, jednak zwiększone nakłady na przemysł obronny. Nadal zbyt małe, ale jednak zwiększone. Mamy jednak dość homogeniczną odpowiedź polityczną w tak zróżnicowanym Choć dalece niewystarczającą. dalece niewystarczającą, ale jednak. Dobrze, to tak. Rozumiem, Kolejne że takie kroki, które uświadamiają przywódcom Zachodu, że oni są też uczestnikiem tej wojny, mogą zadziałać na dwie strony. Mogą. Bo gdzie kończy się taki szantaż? Czy następnie należy francuskie albo niemieckie porty udostępnić marynarce wojennej Federacji Rosyjskiej, bo ma broń jądrową i może ją przenosić w ten sposób? Mają tam wchodzić swobodnie okręty Federacji Rosyjskiej? To może porty w ogóle oddajmy Federacji Rosyjskiej. Niech to będą pod zarządem Federacji Rosyjskiej porty na północnym morzu, w Norwegii. A czy No docierają- bo ma broń jądrową i Czy używa docierają w taki do sposób. prezydenta, do rządu już jakieś pierwsze sygnały, reakcje przywódców Zachodu na tę sytuację? Czy już możemy wnioskować, że reakcja będzie raczej tak, jakbyśmy chcieli, żeby była, czyli twarda? Niewątpliwie konieczna jest reakcja wyważona ze względu na bardzo poważne wykorzystanie bardzo poważnych nowych środków bojowych w tej walce. Natomiast ona musi być mocna i spodziewam się po deklaracji zarówno Sojuszu Północnoatlantyckiego, jak i deklaracjach dotyczących niezmiennego wsparcia dla Ukrainy, że ona będzie efektywna. Jest to klucz do uzyskania właściwej każdym razie, pozycji rozumiem- negocjacyjnej dla Ukrainy przy... Zamykając ten wątek, to jest pewien przełom. Także to jest pewien nowy etap tej W tej wojny. wojnie było już za dużo przełomów, Dobra. by za każdym razem o Jasne. nim Czy mówić. może nie tyle przełom, co nowy etap? Na pewno wojenny? otwiera nowy etap tej wojny, wcale nie taki, jakiego byśmy oczekiwali z punktu widzenia Zachodu. Myślę, że również z punktu widzenia Federacji Rosyjskiej. To porozmawiajmy o tym, co zrobił wcześniej Zachód, czy co zrobiły Stany Zjednoczone, o tym pierwszym, o tych pierwszych rezultatach zgody prezydenta Stanów Zjednoczonych, bardzo, bardzo późnej, za późnej zgody, no ale w końcu jest ta zgoda na użycie rakiet dalekiego zasięgu na terenie Federacji Rosyjskiej. Co to daje, co to może dać Ukraińcom, armii ukraińskiej, na ile to może być efektywne i na ile oni mają ile oni mają tych rakiet, pocisków, które mogą użyć. Bo to, że mają zgodę, to jest jedno. Właśnie. Pytanie, czy ich mają Pojęcie 15 zgody... czy 15 tysięcy. Pojęcie zgody jest na użycie rakiet, środków dalekiego rażenia jako takie ogólne stwierdzenie nie oddaje w pełni sensu na poziomie wojskowym, operacyjnym, taktycznym tego, co może zostać wykorzystane. O tym decydują realia walki i decyzje już z pogranicza wojskowości i polityki, albo nadzorowane przez polityków decyzje wojskowe, przez polityków ukraińskich. Tu należy podkreślić dwie rzeczy. Z jednej strony możemy mieć do czynienia z głębokimi, dalekimi uderzeniami Ukraińców na terytorium Federacji Rosyjskiej, na cele strategiczne w głębi Rosji możemy mieć i z nimi nie mamy do czynienia w dniu dzisiejszym. Możemy, chyba że z użyciem dronów produkowanych przez samych Ukraińców,
bo takie uderzenia były wykonywane na dystans około 1000 km, ale z bardzo małymi głowicami, więc efektywność tych uderzeń jest ograniczona. A drugim aspektem jest wykorzystanie systemów ATACMS, o których tutaj chwilę rozmawialiśmy, do uderzeń rakietowych na dystansie do 300 km. I ten drugi aspekt jest z punktu widzenia operacyjnego znacznie ważniejszy. Dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, w której Federacja Rosyjska nieprzerwanie realizuje inicjatywę w natarciu od wielu, dzisiaj już można powiedzieć miesięcy, na pewno wielu tygodni, kolejno odcinając kolejne kilometry terytorium ukraińskiego i nic nie wskazuje na to, by można było to natarcie i tą inicjatywę odebrać. Uderzenia precyzyjne na zaplecze frontu, który już raz został odsunięty, są w stanie przerwać inicjatywę Federacji Rosyjskiej na polu walki. Jeżeli celem jest rozpoczęcie jakiegokolwiek procesu dyplomatycznego, nie mówię negocjacji, i zagwarantowanie Ukrainie właściwej, silniejszej pozycji do tego procesu, to konieczne jest przede wszystkim przerwanie inicjatywy, odebranie inicjatywy stronie Federacji Rosyjskiej. Na samym początku wojny, gdy artyleria zaczęła odgrywać kluczową rolę, to nie był zupełny początek wojny. Wtedy, gdy ustabilizował się front, czyli powiedzmy po kontrofensywie ukraińskiej w 2022 roku, gdy ustaliła się jakaś tam linia rozgraniczenia wojsk i zaczęły się działania artyleryjskie, użycie pocisków GMLRS najpierw pozwoliło odsunąć linię frontu o zasięg artyleryjski tych 30 km, bo używano zachodnich systemów artyleryjskiej amunicji 155, a później użycie GMLRS odsunęło zaplecze frontu o mniej więcej 70 do 100-110 km. To oznacza, że przy użyciu tych samych środków logistycznych konieczne jest dowożenie żołnierzy, amunicji, zaprowiantowania, wszystkich świadczeń rzeczowych na front Dużo dłużej, przez bardziej ten skomplikowane. dystans 100 km bardzo często, albo 50 km do innych A punktów. często to nie jest linia prosta, tylko Bardzo trudna, z uszkodzonymi drogami i tak dalej. teraz przesunie z się tym- jeszcze bardziej. Tak. Rosjanie sobie z tym poradzili. Ukraińcy kilkukrotnie skorzystali z tej inicjatywy po swojej stronie właśnie w ten sposób, żeby odsuwając zaplecze, paraliżując logistykę, paraliżując dowodzenie, móc odepchnąć Rosjan z linii styczności wojsk, z linii frontu. Dzisiaj odsunięcie centrów dowodzenia o dystans 200 czy 250 kilometrów, co jest osiągalne przy odpowiedniej liczbie ATACMS-ów, generuje ogromny problem logistyczny po stronie Federacji Rosyjskiej, ogromny problem z zaopatrzeniem wojsk w trudnym okresie zimowym, który przed nami, a to zaopatrzenie już teraz jest dość ograniczone. Stąd też celem i tej zgody, o której mówią Amerykanie i z której Ukraińcy korzystają, jest przerwanie inicjatywy, odebranie inicjatywy wojskom Federacji Rosyjskiej, sparaliżowanie poprzez odsunięcie zaplecza frontu, sparaliżowanie logistyki, pozbawienie dostępu do zaplecza przez oddziały walczące i przynajmniej ustabilizowanie frontu, a być może jakaś forma odepchnięcia Rosjan w kilku Czy miejscach. oni mają tyle tej amunicji? Dobra. Drugim jeszcze aspektem jest kwestia podobnego działania, ale już bezpośrednio na zgrupowania wojsk w obwodzie kurskim, bo tam wiemy, że doszło do dużych zgrupowań, około 50 000 żołnierzy Federacji Rosyjskiej, ale również Korei Północnej, przygotowanych do wykonania kontrofensywy na terytoriach zajętych przez siły zbrojne Ukrainy. Użycie tych systemów do głębokich uderzeń na terytorium obwodu kurskiego również spowoduje istotne ograniczenie albo odebranie tego impetu, tej inicjatywy w natarciu na siły ukraińskie w obwodzie kurskim. Czy Ukraina ma tyle amunicji, której jest w stanie użyć na tą odległość, żeby osiągnąć ten cel? Zatrzymać ofensywę? Ponieważ to jest kluczowe pytanie, które dzisiaj zadaje sobie każdy z dowódców rosyjskich.
od dowódcy batalionu i pułku, który może być po prostu celem takiego uderzenia, bo on już nie może czuć się bezpieczny gdzieś w obwodzie kurskim czy na Zaporożu, albo w obwodzie donieckim i w przyległych terytoriach rosyjskich, aż po szefa sztabu generalnego. Ponieważ to jest najważniejsze pytanie, to tutaj odpowiedzi na to pytanie udzielić nie możemy. Mamy Do czynienia już od dawna z wojną hybrydową prowadzoną przez Rosję wobec Zachodu, również wobec Polski. W ostatnim czasie i pewnie to się nasili do zakończenia wojny, które będzie nie wiadomo kiedy. Dobrze, że pan redaktor o tym wspomina, bo o ile użycie taktycznej broni jądrowej w dalszym ciągu pozostaje sferą pewnego sygnałowania strategicznego to i jest komunikatem tu do to się dzieje. Waszyngtonu, to dywersja będzie dokładnie tym obszarem, w którym spodziewałbym się bardzo poważnej eskalacji, czyli zarówno użycia sygnałowania na poziomie strategicznym, jak i dywersji, czyli tego efektu w wymiarze już domeny fizycznej. No i mamy na bardzo terytorium poważne Europy. podejrzenia w Polsce, że już my jesteśmy też atakiem, obiektem takich Czyli nie podejrzenia, ataków. byliśmy No tak. już wielokrotnie atakowani w ten sposób, tylko w sposób, który nie dotyczył bezpośrednio obywateli i w bardzo niewielkim stopniu dotyczył infrastruktury krytycznej. Trudno Głównie powiedzieć, że nie obiektów dotyczył przemysłowych, No tak, ale jak się spaliła hala, ludzie nie zginęli. nie zginęli, ale ich dobytek Tak. Zaplecze został przemysłowe, zniszczony, no. obiekty przemysłowe, składowiska różnego rodzaju, czyli były to ataki ukierunkowane na uzyskanie efektu psychologicznego, w którym pożar jednej czy drugiej hali przemysłowej, sklepu, restauracji, jakiegoś obiektu sprawiał, iż społeczeństwo przy odpowiednim natężeniu tej informacji w każdym pożarze będzie widziało potencjalne zagrożenie atakiem terrorystycznym. Ale to jest najbardziej dolna warstwa. Niestety obawiam się, że No mieliśmy w ostatnim parę dni musimy temu być przygotowani na znacznie poważniejsze incydenty. atak, nie wiadomo czy rosyjski, czy chiński, ale to z tego samego kierunku. Przerwanych kabli położonych na dnie Bałtyku Tak. Między Szwecją a Litwą. I pytanie. Jesteśmy w Gdyni, nieprzypadkowo rozmawiamy w Gdyni, przy Bałtyku. My mamy rzeczy położone na dnie Bałtyku, mamy bardzo ważną infrastrukturę. Był pan w Świnoujściu wczoraj, czyli w czwartek. Mamy instalację LNG, mamy Baltic Pipe, no, kluczowe dla nas narzędzie zapewniające nam niezależność energetyczną. Na ile te obiekty są potencjalnie zagrożone, na ile one są chronione? Bardzo dobrze, że o tym, panie redaktorze, wspominamy. Pierwsza rzecz, którą należy podkreślić, to incydent, który miał miejsce na Bałtyku, związany z przerwaniem kabli z Finlandii do Niemiec, ze Szwecji, czyli w dwóch miejscach, w dość typowych miejscach, w dość bardzo istotnych, komunikacyjnych również szlakach, który jest przypisywany i badany na ten moment przez stronę duńską. My nie mamy potwierdzonego jeszcze przebiegu tego zdarzenia, natomiast widzimy z systemu AIS-a na morzu, z lokalizacji statków handlowych, bardzo nietypowe manewry, które najpierw były wykonywane przez statek Yipeng 3 na Morzu Śródziemnym, Chiński później statek. tak, które zostały powtórzone na Bałtyku. Właśnie w okresie, w którym wystąpiły również przerwania tej infrastruktury. I Doszło do w tym zatrzymania. rejonie, gdzie nastąpiło do przerwania. Tak. Doszło do zatrzymania tego statku na wodach terytorialnych Danii. Statek został zatrzymany, aresztowany. Z załogą również. No tak. I dzisiaj prowadzone są czynności dochodzeniowo-śledcze. Trwa wyjaśnianie tych okoliczności, również kwestii tego, dokąd była prowadzona żegluga, kto był kapitanem tego statku, bo wiele doniesień wskazuje, że był to Rosjanin w rejsie, zresztą również z terytorium Federacji Rosyjskiej, sama jednostka.
Tego typu incydenty mieliśmy w przeszłości. Również kończyły się uszkodzeniem infrastruktury krytycznej i przebiegały w sposób, który nie generuje w zasadzie żadnych kosztów po stronie agresora albo po stronie sprawcy, nazwijmy to. Tak? Bo jakim kosztem jest ciągnięcie kotwicy po dnie? Również Bo to, rozumiem, mogło być tak wyglądać, tak, że oni rzucili kotwicę, Tak. rozumiem, potężną kotwicę, tak. Nie wiem, jaka jest duża taka kotwica, ale ogromna. pewnie wielometrowa. Na dużych masowcach taka kotwica waży wiele ton, ma ogniwa łańcucha wielkości większych niż 2 pięści mężczyzny złożone razem. Zrzuca się kotwicę przez uderzenie młotem w taki zatrzask specjalny. Ona porywa łańcuch na dno, waży to dziesiątki ton. W momencie, gdy ryje po dnie, Może zerwać taką instalację. może zerwać taką instalację. A statek jest w stanie to uciągnąć, taką kotwicę? Tak, natomiast nie jest możliwe niezauważenie, że ciągnie się kotwicę po dnie. To znaczy zarówno Właśnie, czy my to autopilot widzimy? reaguje. My, świat zachodu, Polska, my, Polska. Na ile my to Przede obserwujemy? wszystkim załoga widzi. Nie, to załoga widzi, to jasne, ale na ile Statek my... dostaje przechylenia, Tak. schodzi z kursu, autopilot natychmiast powinien informować o zejściu z kursu. I ten statek zresztą wykonywał takie manewry, które myśmy widzieli na systemie Właśnie chciałem o to zapytać, ICE. na ile my widzimy takie rzeczy Nietypowe manewry i na są terytorium przez nas kontrolowanym i na terytorium międzynarodowym? Nietypowe manewry jednostek również cywilnych są monitorowane. Są systemy bezpieczeństwa żeglugi. System ICE jest jednym z nich, w których takie manewry są rejestrowane i system ICE, proszę są analizowane. System ICE jest to system, który takich transponderów, nazwijmy to, w które wyposażone są jednostki pływające na całym świecie. Dzisiaj jest to pewna forma standardu. Od wielkich jednostek, masowców, tankowców do wykonywania frachtu międzynarodowego, po małe jednostki pływające, rekreacyjne, żaglówki, jachty. Każda jednostka tego typu, która ma ploter, wyposażona jest najczęściej w system ICE, który gwarantuje możliwość bezpiecznej żeglugi, również ostrzegania o tym, że znajdujemy się na kursie kolizyjnym, czy w jakim dystansie inne jednostki pływające są od naszej jednostki, czy istnieje ryzyko ewentualnego zderzenia. I ze względu właśnie na to, że w tym systemie ruch jednostek jest rejestrowany, możliwe jest ich śledzenie i możliwe jest ich wykrywanie. Taki system analizowany jest w każdym z krajów leżących w basenie Morza Bałtyckiego, w ogóle w każdym z krajów posiadającym linię brzegową dzisiaj na świecie. I w Polsce system reagowania w obszarze Morza Bałtyckiego podzielony jest kompetencjami pomiędzy kilka instytucji. Tego typu informacje trafiają do kilku instytucji i są rozpropagowywane w systemie bezpieczeństwa państwa pomiędzy Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Marynarką Wojenną, Centrum Operacji Morskich, operatorem gaz systemu i operatorem Baltic Pipe oraz gazoportu w Świnoujściu, także infrastruktury portowej, naftoportu w Gdyni, w Gdańsku, oraz Strażą Graniczną i jeszcze wojskami specjalnymi, które również w tym systemie odgrywają pewną rolę. Do tego są pozostałe instytucje, Urząd Morski, kilka innych dodatkowych instytucji, które mają pewien zakres odpowiedzialności. Informacja o takim nietypowym zachowaniu jednostki zawsze dzisiaj powinna budzić daleko posuniętą ostrożność i wymagać reakcji ze strony państwa. Na ile jest to koordynowane między państwami położonymi Tu jest dużo do zrobienia. wokół Bałtyku? Jest koordynowane, ale dużo jeszcze można poprawić. I teraz trzeba wyjaśnić aspekt prawny dotyczący funkcjonowania żeglugi na Bałtyku, również na innych wodach globu. Każde państwo ma pewną strefę morza,
w swojej wyłącznej gestii. Ma prawo w tej strefie wykonywać manewry swoimi jednostkami, ćwiczyć, ale również prowadzić interwencje, zatrzymania, kierować jednostki do rozmaitych portów lub prosić o pozostanie w miejscu na kotwicy, zatrzymywać te jednostki w celu wykonania inspekcji. W przypadku na przykład Baltic Pipe z 275 km tego gazociągu tylko krótkie części znajdują się na terytoriach Danii, Szwecji, Norwegii i Polski. Duża jest część na wodach międzynarodowych. Zasadnicza część jest na wodach międzynarodowych, na których każda jednostka cywilna, wojskowa może wykonywać żeglugę w sposób nieograniczony i żadne państwo nie ma możliwości bezpośredniej interweniowania czy prowadzenia jakiejkolwiek interwencji wobec takiej jednostki. Jednym słowem, jeśli w obszarze naszej rury, Baltic Pipe, duńsko-polskiej, pojawia się jednostka rosyjska, co miało kilka dni temu miejsce i wykonuje nietypowe manewry. Nie wiadomo Tak, z jakiego. Miało, tak. 4-5 dni temu miała miejsce taka sytuacja, I my to w obserwowaliśmy. której mały rosyjski tankowiec wykonywał nietypowe manewry dokładnie w obszarze zainteresowania ochrony Baltic Pipe. rurociągu, gazociągu Baltic Pipe. A i myśmy to widzieli? One polegały na tym, że wyszedł ze strefy obserwacji, wrócił na stosunkowo niskiej prędkości. Później na prędkości jednego czy półwęzła wykonywał takie zygzakowe ruchy przy braku prędkości postępowej. Co do zasady jest działaniem bardzo nietypowym. Oczywiście takie działania mogą być wykonywane na przykład ze względów meteorologicznych. Gdy przed wyjściem z Cieśnin, ze Skageraku na otwarte Morze Północne czy do żeglugi do dalszych zakątków Europy konieczne jest ze względu na wysoki stan morza, ze względu na bardzo trudne warunki atmosferyczne, przeczekanie. Wówczas jednostki pływające, statki cywilne czasami wykonują takie manewry. No ale jeśli to jest wykonywane w obszarze naszego zainteresowania i w obszarze geograficznym, w którym mamy istotne narodowe interesy bezpieczeństwa, takim interesem niewątpliwie jest Baltic Pipe, konieczne jest podjęcie również odpowiednich interwencji po stronie państwa. I zaraz sobie o nich powiem. Podjęliśmy. Zaraz o nich sobie powiem. Co jest bardzo ważne. A jeszcze jedno dopytam. Rozumiem, że tam się że ten statek nic nie zrobił. Nie mamy wiedzy. Zawsze, gdy dojdzie do uszkodzenia gazociągu, to wiedza na ten temat pojawia się niemal natychmiast. Ona pojawia się na skutek spadku ciśnienia w układzie, w rurze, która leży na dnie morza i obserwowana jest na obu końcach, zgodnie z prawem Pascala. Czyli zarówno strona duńska, Norwegowie, jak i po stronie polskiej byłby widoczny natychmiastowy... Nic takiego nie było. Nic takiego nie miało miejsca. Ale być może to było Istnieją sprawdzenie, czy my widzimy, czy my reagujemy. Mogła to być metoda przeczekania warunków atmosferycznych, mogła to być metoda testowania reakcji państw zainteresowanych ochroną tego gazociągu, a mogła być to metoda na przykład umieszczenia nietypowych ładunków na dnie w pobliżu gazociągu. Przecież takiego scenariusza również wykluczyć nie można. Co więcej, widząc takie manewry, my mamy obowiązek prowadzić interwencyjne, zarówno rutynowe, jak i interwencyjne sprawdzenia i eksploatacyjne zabezpieczenie antydywersyjne tego gazociągu. Panie redaktorze, 80% gazu ziemnego, który zużywamy w Rzeczypospolitej po 2022 roku, pochodzi z dróg morskich. Z 20 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego 10 miliardów może przerzucić gazociąg Baltic Pipe. A jego naprawa zajmuje wiele miesięcy, jeśli doszłoby do jego uszkodzenia. Z tych powodów konieczne jest bardzo skuteczne i intensywne prowadzenie dozoru, również na wodach międzynarodowych. I ono może być wykonywane, jest wykonywane,
Bardzo ważne, by koordynację tych działań i ilość środków niezbędnych do ich prowadzenia w dalszym ciągu wzmacniać. Możemy ten A na obszar ile- rozwinąć. Ja Jasne. chętnie o nim opowiem bardziej szczegółowo. Super. A na nie ile ma to- lepszego miejsca niż Gdynia. No, na pewno. Kilka dni przed świętem marynarki wojennej. Tak. No i kilka dni po tym incydencie, o którym pan mówi. Na ile my to, czy ta koordynacja między nami a naszymi sojusznikami z państw nordyckich, skandynawskich, Ona jest. Czy ona nie powinna zostać zintensyfikowana? I Powinna. w ogóle to jest chyba kierunek, na szczęście coraz większa świadomość tego rośnie, wagi kierunku politycznego dla nas. Tak. Tej nie tylko północno-wschodniej flanki NATO, ale w ogóle państw skandynawskich. Szczęśliwie jest tak, że rośnie świadomość zarówno bezpieczeństwa regionu bałtyckiego, jak i wagi politycznej tego regionu. Ona rośnie również dlatego, że pewne wrota zostały otwarte. Znaczy, brak uczestnictwa Szwecji i Finlandii w Sojuszu Północnoatlantyckim w pewien sposób tworzył taką niejednoznaczność tego, w jaki sposób Bałtyk powinien być postrzegany przez Sojusz. I skutkowało to faktem, że większość operacji ograniczała się do ochrony tych sojuszników, którzy byli członkami Sojuszu i wielkiego nacisku na cieśniny duńskie, na Skagerrak i na Bornholm. Wykorzystanie Gotlandii i Bornholmu. Dzisiaj rola Gotlandii, dzisiaj rola państw skandynawskich zdeterminowanych do tego i posiadających odpowiednie środki, by wspólnie z Sojuszem prowadzić operacje obronne, również w obszarze prewencji, również w obszarze domeny hybrydowej, wojny hybrydowej, tej domeny morskiej, sprawia, że na nowo należy przejrzeć, zrewidować system komunikacji międzynarodowej i koordynacji w obszarze Bałtyku. Takie działania są podejmowane. Cieszę się, że one mają miejsce na poziomie politycznym. One powinny mieć bardzo szybko, bardzo solidne odzwierciedlenie na poziomie wojskowym. To też się dzieje, ale nie do końca już w tym gronie, czyli nie w gronie Szwecja, Finlandia, kraje bałtyckie, Polska. Takiego jednego podmiotu koordynacyjnego, wojskowego bezpośrednio dla tego regionu nie ma. Jest na poziomie natowskim, ale NATO jest sojuszem obronnym o charakterze militarnym, a my mówimy o działaniach dalece poniżej progu wojny. My mówimy o formach sabotażu, zniszczenia poniżej progu wojny i koordynacja w tym zakresie poniekąd należy do Straży Granicznej, poniekąd należy do innych instytucji. Dziś obieg tych informacji powinien być zdecydowanie bardziej ta pętla informacyjna i pętla decyzyjna powinny być zaciągnięte. No, zwłaszcza, że mamy doświadczenie, które mnie w każdym razie niespecjalnie martwi, że jacyś tajemniczy żeglarze kiedyś rozwalili Nord Stream 1 i 2. Nie wiadomo, kto to zrobił, pewnie Rosjanie, Chińczycy albo Nie wiadomo. może Marsjanie, ale to było możliwe. Czyli teraz jak duże jest prawdopodobieństwo, że ktoś inny zrobi to samo z Baltic Pipe. Uszkodzenie infrastruktury na wodach międzynarodowych jest możliwe. Historia pokazała, że jest wykonalne również z wykorzystaniem improwizowanych środków. Z tego punktu widzenia bardzo istotne jest przygotowanie państwa do tego, by chronić swoje interesy na Bałtyku, chronić swoje interesy morskie, bo to jest dzisiaj zarówno przez transfer surowców kopalnych, paliw, 90% paliw płynnych przychodzi przez Bałtyk do Polski, 80% gazu ziemnego, ale również pomoc sojusznicza, no i dobra materialne. Rotacja Do towarów, portów, kontenerów to tak, jest... do portów. Rozumiem, że sprzęt wojskowy też płynie Tak, tak. do To jest portów. absolutnie kluczowe okno na świat z punktu widzenia państwa polskiego. Ważne jest, żeby zaciągnąć, skrócić pętlę decyzyjną i środowisko informacyjne pomiędzy tymi instytucjami. Również o zbudować instytucjach większą polskich czy instytucjach międzynarodowych regionu bałtyckiego. Ja nazywam ten region regionem bałtyckim i mówimy o instytucjach regionu bałtyckiego, czyli Straży Granicznej, Marynarce Wojennej, służbach bezpieczeństwa, z pogranicza służb specjalnych, również urzędów morskich i wojsk specjalnych. W każdym z tych państw. Ale warto podkreślić,
że Polska dysponuje od niedawna stosunkowo własnymi okrętami i środkami, które są dedykowane specjalnie do realizacji podobnych zadań. Do prowadzenia wojny minowej, niszczyciele min. Kormoran, Albatros, Mewa, Jaskółka i kolejne 2, które są w trakcie budowy. Proszę powiedzieć, bo nie wszyscy wiedzą, To są co okręty za niezwykle jednostki. nowoczesne, budowane w Polsce, w jednej z polskich stoczni. Przemysłu, który odradza się. Znowu, w wyniku 30 lat transformacji Rzeczypospolitej, po czasach PRL-u, po czasach niezwykle smutnych dla przemysłu stoczniowego w Polsce, odradza się przemysł stoczniowy, na nowo posiadamy projekty i produkty, które stanowią nie tylko odpowiedź na strategiczne wyzwania Rzeczypospolitej na Bałtyku, ale również produkty, właśnie te okręty, które mogą być oferowane na rynkach międzynarodowych, również partnerom zagranicznym. Są to stosunkowo, no powiedzieć małe to nie jest dobre słowo, ale nie są to największe jednostki, jeśli chodzi o marynarkę wojenną, nijakim porównywać się do projektów typu Miecznik. Natomiast kormorany w klasie niszczycieli min, kiedyś nazywanych trałowcami, są bardzo zaawansowanymi technologicznie okrętami do prowadzenia wojny minowej, czyli do blokowania portów, do blokowania portu przeciwnika minami, albo do blokowania portów naszych, rozminowywania, ale przede wszystkim także posiadających doskonałe narzędzia do monitorowania dna. Sonar podkilowy, sonar ciągniony, który daje możliwość obserwowania szerokiego pola, niezwykle precyzyjne narzędzia automatyczne ROV, czyli zdalnie kierowane urządzenia do obserwacji dna, pozwalają na to, że okręt, zaczynając patrolowanie, na przykład po nietypowym zachowaniu jednostki nad gazociągiem, używa głowicy monitorującej, zapina się niejako na rurociągu, który ma obserwować i ze stosunkowo dużą jak na jednostkę pływającą prędkością jest w stanie przemieszczać się jak po szynie, obserwując ją z góry przez całą ciągłość na wodach międzynarodowych. Mamy 3 w tej chwili takie jednostki, a Dziś potrzebujemy wdrożone do służby są 6, 3. tak? W dywizjonie trałowców tutaj stacjonującym w Gdyni, na terytorium portu w Gdyni. Kolejne 3 są w drodze. Zwodowana została niedawno Jaskółka. Są to niezwykle wartościowe, cenne I kiedy będziemy mieć okręty. te 6, to już będzie tyle, ile potrzeba? Tak, to będzie wystarczająca liczba do tego, żeby zrealizować zadania przewidziane na czas W, ale również na czas P, czyli do nadzoru infrastruktury krytycznej. Kluczowe jest, by zadania w zakresie patrolowania i obserwacji infrastruktury krytycznej zostały jasno przypisane i były realizowane w sposób ciągły, jako, no niestety, zadania o charakterze rutynowym. To też dobry moment, żeby powiedzieć o tym i miejsce, bo jesteśmy w Gdyni, w Akademii Marynarki Wojennej. O tym, jaką rolę marynarka wojenna powinna odgrywać. Ponieważ były bardzo duże dyskusje na ten temat, tak, i pojawiały się teorie, że w ogóle w zasadzie to już co jezioro natowskie, to może w jeziorze natowskim nie potrzebujemy już żadnej ochrony, bo jesteśmy od tej strony bezpieczni, że tylko nam potrzebna jest artyleria i samoloty. No, proszę to powiedzieć operatorowi na przykład gazoportu LNG, który przyjmuje gaz z kierunku na przykład katarskiego. Przecież ten gaz musi tutaj dotrzeć do Polski przez regiony morza objęte dzisiaj również strefą konfliktu, walk. Nie wiem, czy kamera obejmuje akurat ten obszar naszej mapy. Ta żegluga odbywa się w zasadzie dookoła Europy, ale przede wszystkim musi przejść przez obszar Bliskiego Wschodu. Dziś nie ma konieczności, pomimo wielkich napięć w obszarze Bliskiego Wschodu, użycia broni, użycia środków rakietowych, również dywersji na statkach cywilnych, czy
aktów piractwa, jeszcze parę lat temu bardzo, bardzo poważnych, dzisiaj mamy zagrożenia znacznie poważniejsze. Jeszcze nie było konieczności na przykład eskortowania polskich zamówień gazu skroplonego, ale takiego scenariusza wykluczyć nie można. Jeżeli bezpieczeństwo gazowe Rzeczypospolitej będzie uzależnione od LNG, bo na przykład dojdzie do dywersji na rurze Baltic Pipe, której naprawa trwa kilka miesięcy do pół roku, a pół roku to jest dokładnie tyle czasu, na ile mamy rezerwy gazu. Pełne zużycie przez polską gospodarkę gazu w pełnym wymiarze, przy takiej intensywności zużycia, jaką dzisiaj obserwujemy, to jest mniej więcej pół roku funkcjonowania państwa polskiego w sposób niezakłócony. W działaniach wojennych to zużycie jest większe. Takie zużycie i takie ograniczenie wynikające między innymi z uszkodzenia hipotetycznego zakłada, że krytycznie ważne będzie użycie interkonektorów i właśnie dostaw skroplonego gazu LNG. No ale ten gaz musi dopłynąć, więc musi być eskortowany przez odpowiednie jednostki, które są w stanie bronić takiego statku z krytycznie ważnym zasobem dla funkcjonowania Rzeczypospolitej. Żaden z sojuszników w warunkach wojennych nie będzie skupiał aktywności swojej marynarki wojennej na zabezpieczeniu sojuszniczej żeglugi w taki sposób, w jaki może to zrobić nasza własna marynarka wojenna. To tylko jeden z przykładów zadań, jakie stoją przed marynarką wojenną. A do zrobienia jest jeszcze bardzo dużo i tych sprzętów, których potrzebujemy, jest znacznie więcej niż mamy. Między innymi okręty podwodne. No właśnie, o to chciałem zapytać. Ilu ich potrzebujemy, jaka jest perspektywa osiągnięcia tego stanu, który pożądanego? Ponieważ jesteśmy dzisiaj w bardzo zaawansowanym etapie rozmów i prac nad zamówieniem tego niezwykle istotnego środka bojowego, jakim są okręty podwodne. To jest środek bojowy również, platforma bojowa, która wiąże w pewien strategiczny sposób państwo z dostawcą tej technologii, ponieważ my dzisiaj dysponujemy raptem jednym okrętem podwodnym o bardzo ograniczonych możliwościach, starym okrętem, który w zasadzie gwarantuje przede wszystkim podtrzymanie gotowości i szkolenia załogi. Związanie się kontraktem z dostawcą okrętów podwodnych, również w zakresie utrzymania, serwisowania, funkcjonowania tych okrętów w naszych siłach zbrojnych, w marynarce wojennej, jest pewnym zobowiązaniem strategicznym, ponieważ te rozmowy dzisiaj są, chyba mogę zaryzykować stwierdzenie, że są zaawansowane w takim stopniu, w jakim jeszcze nigdy wcześniej nie były w ostatnich dekadach. Mogę również uchylić rąbka tajemnicy, że dojrzewa w strukturach również armii świadomość wagi użycia okrętów podwodnych w tym środowisku bezpieczeństwa, w którym Rzeczpospolita funkcjonuje. Natomiast co do samych szczegółów, ilości tych okrętów, klasy tych okrętów, rodzaju napędu, no nie chciałbym wchodzić ze względu na trwający proces wyboru dostawcy tej technologii. To jest domena ministra obrony narodowej, Tak. Agencji Uzbrojenia, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, a przede wszystkim Zwierzchnik Sił Zbrojnych jest gotowy wspierać w tym działaniu rząd, Zadam to pytanie, jak tylko to możliwe. dosyć, którego nie lubię zadawać, ale bo tego nie wiemy, ale wszyscy Polacy sobie to pytanie zadają, a pan jest szefem BBN-u. Na ile nam grozi wojna? Na tyle, na ile będziemy do niej przygotowani. Dokładnie, Ale na ile to zagrożenie wzrosło w stosunku do rok, 2 lata temu? Dokładnie odwrotnie proporcjonalnie. Wojna zagraża nam w stopniu odwrotnie proporcjonalnym do stopnia, w jakim jesteśmy do niej przygotowani. Im bardziej jesteśmy do niej gotowi, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo jej wybuchu. Ten mechanizm musimy zrozumieć przede wszystkim. Ale to myślę, że akurat w Polsce nikogo nie trzeba przekonywać, bo To wszyscy zadajmy sobie pytanie. zaakceptowali gigantyczne Absolutnie. wydatki. I zadajmy trudne sobie do pytanie, wyobrażenia. na ile mamy poczucie, że rzeczywiście nasze przygotowanie do prowadzenia wojny wzrosło. A to ja pana pytam, na ile wzrosło? Pan Ono wie. Ja wzrasta- sobie mogę wyobrażać, że pan ma większą wiedzę. Ono wzrasta, niewątpliwie.
Dostawy sprzętu, co mieliśmy okazję wczoraj również potwierdzać, trafiają, kolejne armatochaubice docierają, kolejne czołgi docierają, wdrażane są do służby, zmieniany jest sposób ich użycia, kolejne zapasy amunicyjne docierają do Polski, choć są bardzo małe, to jednak, zwłaszcza po stronie przedsiębiorców prywatnych, a także i państwowych, trwają prace nad uruchomieniem produkcji amunicji w Polsce. Raczej mam wrażenie, że trwają niekończące się rozmowy, debaty, podchody polityczne. No więc część amunicji artyleryjskiej ja mam jest wrażenie, produkowana. patrząc z boku, jestem przerażony. Wiem, Znaczy, bo z tego, co rozumiem, pozamawialiśmy HIMARS-ów, tych wszystkich ciężkich, wielkich sprzętów, które oczywiście ich jeszcze nie ma tutaj, tak? To od zamówienia do zdolności jest jeszcze bardzo daleko, ale to, co musimy sami mieć, to jest amunicja. Bo jak nie będziemy mieć amunicji, to Bez te sprzęty wątpienia. są Bez kompletnie do wątpienia. niczego. Ja A bym amunicji powiedział nie będą nawet nam więcej. przesyłać nawet Koreańczycy, jak u nich będzie gorąco, to po prostu nawet jak zamówimy, nawet jak zapłacimy, to nam nie przyślą. W 100% zgadzam się z panem redaktorem, to jest właściwa diagnoza, która zresztą nie jest żadną tajemnicą. Część amunicji artyleryjskiej produkujemy w zakładach państwowych należących do grupy PGZ, ale ich zdolności produkcyjne są ograniczone. One się rozwijają, ale są ograniczone. Uważam, że rozwijają się zbyt wolno. Mówię to z pozycji Biura Bezpieczeństwa Narodowego i jest mi o tyle łatwiej, że to właśnie strona rządowa odpowiada za przygotowanie tej produkcji. Pewne rozwiązania zostały, podwaliny pod pewne rozwiązania zostały położone między innymi w Programie Narodowej Rezerwy Amunicyjnej. One zostały dzisiaj sparaliżowane. Ale na powiedzmy sobie skutek szczerze, pewnego dobra, impasu. można powiedzieć, że ten rząd jest rok, ale Ale poprzedni był 8 lat i miał To prawda. wszystko, co prawda. chciał, żeby mógł przez 8 lat postawić tutaj 58 fabryk. To bądźmy jeszcze bardziej precyzyjni. Miał 8 lat na to, by postawić odpowiednią liczbę fabryk, po tym, jak poprzednie 8 Jasne. lat wszystkie zostały zaorane. Bo myśmy byli całkiem niezłym producentem amunicji w ubiegłych dekadach, słusznie Okej, minionych. jak Ja Państwo nie chcecie chcę w układzie wchodzić- otwartym, ja nie chcę Właśnie. wchodzić w te popisowe walki wewnętrzne, mówić, kto bardziej winny. Ja raczej chcę mówić ja o tym, również- co możemy zrobić, żeby wyjść z tego klinczu. I ja również jestem daleki od tego, żeby rozpatrywać to w kategoriach tego, kto zawinił. Niech tym się zajmą partie polityczne. To, co widzę jako bardzo pozytywne. Może lepiej niech partie się zajmą tym, co zrobić, żeby się dogadać i żeby te fabryki Tym musi się mogły zająć powstać. rząd. No Czyli tak, ten, kto ale ma rząd jest wspierany przez właściwą, partię. tak jest, moc decyzyjną. I minister obrony, z którym pan ma niezłe relacje podobno. Tak, tak. Mogę Ma świadomość pan minister, że że trzeba te Tak. fabryki szybko zbudować? zresztą A ze świadomości, że trwają coś prace. wynika? Poruszyliśmy bardzo wiele pytań dotyczących bieżącej polityki, więc na każde z nich będę musiał odpowiedzieć. Minister Obrony Narodowej jest odbiorcą i zamawiającym poprzez Agencję Uzbrojenia amunicji. Ma świadomość, jak wiele jej potrzeba, ma świadomość, jak wiele to będzie kosztować, ma świadomość, jak wiele będzie kosztować jej składowanie, bo dzisiaj amunicji nie składuje się w magazynku gdzieś koło toalety w korytarzu przy sztabie jednostki, tylko są to specjalne budynki z odpowiednią obroną przeciwlotniczą, z odpowiednim wzmocnionym stropem, z warunkami klimatyzacyjnymi, wentylacyjnymi do tego, by nie ulegała akumulacji wilgoć, proch, opary i wiele innych czynników, więc jest to niezwykle skomplikowany, drogi proces składowania. Minister Obrony Narodowej i Sztab Generalny mają świadomość tych wyzwań, ale to, co trzeba podkreślić, to przemysł zbrojeniowy dzisiaj znajduje się w gestii i w rękach Ministerstwa Aktywów Państwowych. Grupa PGZ podlega pod ministra aktywów państwowych. I to tam leżą klucze do tego, by rozwiązać problem produkcji amunicji. Ale rozumiem, że Pewne mogą to rozwiązania robić i są chętni. Przecież są chętni prywatni przedsiębiorcy, którzy chcą na tym zarabiać pieniądze. Dobrze, I że na o tym tym można nieźle wspominamy. zarabiać przecież. Dobrze, że o tym wspominamy, dlatego że z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego istotne jest nie tylko to, by powstała produkcja amunicji krajowa, ale również to, by ta produkcja amunicji realizowana była w sposób wielkoskalowy i redundantny. To znaczy, brzydkie słowo, tak, wiem, zapożyczenie z angielskiego, ale niestety nie mamy. zaprzeczam. Zastępowalny, może w ten sposób spróbujmy.
czyli rozproszony i umożliwiający przy zniszczeniu jednego miejsca produkcji kontynuację tej produkcji w innym miejscu. Dlaczego Finlandia, Szwecja nie mają dziś problemu z przesyłem danych po uszkodzeniu światłowodu, który jest naprawiany? Właśnie dlatego, że sieci światłowodowe już wówczas były budowane w tych krajach na dnie Morza Bałtyckiego w sposób redundantny, zastępowalny. I istnieje możliwość przesyłu danych innymi światłowodami lądowymi albo oddalonymi od fińskiego wybrzeża, również z użyciem światłowodów innych państw, w taki sposób, by przesył tych danych i ich transmisja nie były zaburzone. Podobnie musi być zorganizowana produkcja amunicji w Polsce. Co bardzo ciekawe, w tym zakresie, mówię to z świadomością wagi tych słów, to sektor prywatny w tym zakresie robi dużo większe postępy i bardzo ciekawe osiągnięcia w tym zakresie już ma. Na koniec, sytuacja jest bardzo poważna, zgadzamy się. Tak? Zagrożenie jest bardzo duże. Mamy nowy etap wojny. Czy prezydent Rzeczypospolitej i premier Rzeczypospolitej dzwonią dzisiaj do siebie i mają jakąkolwiek komunikację? W tej sprawie w każdym razie? Tak. Panie redaktorze, komunikacja między panem prezydentem a prezesem Rady Ministrów, podobnie jak i ministrem obrony i ministrem spraw wewnętrznych, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, jest wyłączona poza obszar sporu politycznego. To jest kierunek wysiłku, na który zostałem wskazany decyzją pana prezydenta przy objęciu funkcji Biura Bezpieczeństwa Narodowego jeszcze za poprzedniego rządu, właśnie po to, by utrzymać również poprzez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zdolność, gotowość do współpracy ze wszystkimi uczestnikami polskiej sceny politycznej, sporu politycznego. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest osobną instytucją. To była świadoma decyzja prezydenta, by powierzyć ją no akurat takiej osobie jak ja, nie posiadającej bezpośredniej afiliacji partyjnej, politycznej, przynależności politycznej. I uważam, że to nasza wielka odpowiedzialność, mówię tu o zespole Biura Bezpieczeństwa Narodowego, ale także instytucji państwowych i przedstawicieli życia publicznego, byśmy zachowali zdolność do wyłączenia kwestii bezpieczeństwa z bieżącego sporu politycznego i tej komunikacji. Mówi pan to z czystym sumieniem, że tak jest, bo jak ja patrzę na to, że w dwóch najważniejszych z punktu widzenia placówkach i w kilkudziesięciu innych, ale mówię o kluczowych, Kijów i Waszyngton, nie ma przedstawiciela Rzeczypospolitej w rangi ambasadora, który ma listy uwierzytelniające, jest traktowany jak ambasador, to jestem trochę przerażony. Nie wiem, czy słowo przerażony odpowiada również temu, jak ja oceniam tę sytuację. Uważam, że jest to element niestety już bardzo polityczny, w który wkradła się po prostu bieżąca polityka. Więc nie chciałbym się odnosić do personaliów czy do sposobów, w jaki ta kwestia jest rozwiązywana. Ona ma charakter ściśle polityczny. Szczęśliwie jest tak, że w jakimś zakresie dotyczącym samego interesu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej te podstawowe funkcje są wykonywane przez nasze placówki przy takiej reprezentacji, jaka aktualnie się znajduje. Również przez ambasadorów, których mamy co prawda w kraju, ale oni przecież swoje kontakty posiadają. Nie wiem, czy są wykorzystywani, a raczej wiem, że niekoniecznie chyba. Ale no dobrze, zostawmy tych ambasadorów. Ale rozumiem, że jak prezydent z premierem rozmawiają ze sobą i na temat ambasadorów czy innych nie są w stanie się przemóc, żeby się porozumieć, czego nie jestem w stanie umysłem swym ogarnąć. Ale w sprawach innych dotyczących bezpieczeństwa, takie jak tych, o których mówiliśmy, rozmawiają ze sobą i koordynują swoje działania. Tak. Bardzo panu dziękuję. Pan Bardzo minister Jacek serdecznie Siewiara, dziękuję panie za gościnę redaktorze. tutaj w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. To ważne miejsce dzisiaj i chyba ważna rozmowa. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. Napiszcie państwo oczywiście, co o tym sądzicie. Czekam na wasze komentarze. Na pewno ich będzie bardzo wiele. Jesteśmy w bardzo ważnym i krytycznym momencie w naszej historii.
Który jednocześnie jest wielką szansą dla Polski. Czy ją wykorzystamy? Zobaczymy. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia.